Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola E1. Pokażę Wam jeszcze tak obrazowo, jak ten model wygląda. Telefon był produkowany w 2005 roku. Tutaj w tym przypadku nie posiadam jego baterii. I naprawdę był telefonem bardzo lubianym i dość ciekawym tutaj, jeśli chodzi o dzwonki. Tutaj o podświetlenia boczne. Tutaj raczej każdy zna ten model. Ten, kto się w ogóle interesuje telefonami takimi starszymi komórkowymi, klasycznymi. No i teraz sobie spójrzmy tutaj na przedniej ściance i widzimy oczywiście otwory tutaj na głośnik od rozmów. Tutaj dość ciekawe i wygodne klawisze. Joystick dość wygodny i w tym przypadku się tutaj raczej tak szybko nie psuł. Boczne tutaj podświetlania, które świeciły i świecą podczas tutaj rytmu naszej muzyki. Tutaj spójrzymy sobie jeszcze, mamy klawisz tutaj skrótowy aparatu. Tu w tym przypadku oczywiście bez autofokusa, bo tutaj raczej nie byłby potrzebny. W drugiej stronie widzimy klawisze ściszenia, pogłaszania, jakiś klawisz kolejny skrótowy. Tutaj dość fajnie wykonana ta boczna ściana, dość to fajnie elegancko wygląda z białym kolorem z dwóch stron. U samej góry tutaj widzimy port na słuchawki 2,5 bodajże. Tak jest. Na tylnej ściance aparat fotograficzny tutaj bardzo słabej jakości VGA, dioda, która podświetla nasz aparat. No i tutaj prawdopodobnie też jest dioda, ta dioda służy jako funkcja latarki, ale pewnie nie jestem. Szkiełko tutaj, które służyło jako funkcja naszego selfie, no ale w tym przypadku VGA tutaj szału nie było. Zaślepka anteny zasięgowej. No i na samym dole te porty USB i ładowania. I tak ten model się tutaj prezentuje dość ciekawy, to wygląda. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj pod nalepką. No w tym przypadku, tak wspomniałem, nie mam baterii, żeby pokazać, ale zobaczymy sobie tu informację. Motorola E1 została wyprodukowana, tutaj widzimy państwo Chiny. I widzimy jakieś inne informacje jeszcze. No w tym przypadku telefon obsługiwał karty pamięci tutaj microSD. No pewnie maksymalnie do 1 lub 2 GB. Tutaj więcej pewnie nie uciągnął. No i teraz przechodzimy tutaj do demontażu i montażu tej Motorola E1. Tutaj widzimy, mamy wszystko na zewnątrz, fajnie ułożone. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta śrubka. I tu widzimy nasz Torx, którego tutaj chyba nie złapę. Chyba nie, ale pisze Torx T6H. Sobie jedziemy z naszymi tutaj śrubeczkami. Tutaj dość mocno się je odkręca. Na samym dole tutaj widzę, że są śrubeczki w kolorze złotym. Tutaj w środku raczej też, więc są pewnie takie same. I u samej góry mamy najdłuższe, tutaj w kolorze srebra. Tutaj dość ciężko się je odkręca tym moim krętakiem krótkim, bo jakbyśmy tu użyli dłuższy, to na pewno będzie o wiele tutaj lżej. Tutaj widzimy dość długich rozmiarów te pierwsze dwa śrubki, a te kolejne są innych tutaj rozmiarów. To nie chcę bardzo powiedzieć, ale to będzie pewnie sobie teraz pojedziemy. To jest ta śrubeczka. I wyszła. Spójrzmy sobie, tutaj mamy w kolorze złotym, środkowe na samym dole, a u góry mamy w kolorze srebra i są najdłuższe. Tutaj wbrew pozorom wydaje się Motorola jakaś zaawansowana tutaj, jeśli chodzi o rozbiór, a naprawdę jest bardzo prosta, podobnie jak E300. Tutaj sobie podwadzamy
E396 65, już pomyliłem te modele, powiem szczerze. Nieważne, no. Ta kopia tej Nokii jest tutaj praktycznie taka sama. Tak samo tutaj wygląda, jeśli chodzi o demontaż. Tutaj sobie podwadzamy, bardzo lekko nam to wszystko wychodzi. Tutaj sobie odłączamy. Nasz ten tylny korpusik nie ma nic. Następnie tutaj sobie odłączamy nasz cały przód od naszej, spójrzcie, delikatnie płyty głównej. I tu na naszej przedniej obudowie znajdują się złącza tutaj klawiszy bocznych. Głośniczek od razu tutaj wymontujemy w prosty sposób. Tutaj płytka naszej klawiatury numeryczno-funkcyjnej też tutaj na złączu, tutaj mocowana, też łatwo wyciągana. Fajne jest to właśnie ten buzzer cały, ten głośnik podwójny w tej Motorola, dość fajnie głośno tutaj głośniki grają. Tutaj nawet widziałem testy, jak ktoś przerabiał Sony Ericssona K800 właśnie w necie na YouTube i właśnie dawał te głośniki właśnie z tej Motorola czy z tej drugiej i bardzo tutaj głośno grał i jeszcze brał odpowiednie modyfikacje właśnie pod te głośniki. Naprawdę dał radę. Tu sobie oczywiście, spójrzcie, odłączamy z boku, z jednej tutaj, z drugiej strony. O. Podwadzamy sobie tutaj delikatnie, bo tam w środku mamy jeszcze taśmę, więc sobie musimy tutaj z dwóch stron podwadzić. O. I teraz widzicie jeszcze taśmę naszego tutaj aparatu. Tutaj podwadzamy. No i tak wyglądają te dwa głośniki, które robią naprawdę dobrą robotę tutaj na dźwiękach. Co tu jeszcze możemy wymontować? No zapewne nasz wyświetlacz, więc sobie go spróbujemy. Tutaj jeszcze podwadzić. Tutaj w tym miejscu jest blokada. No i widzimy już. Tu jest tasiemka. Odłączamy sobie. No i to wszystko tak naprawdę w tym modelu. Wyświetlacz dość ciekawy i łatwo się go wymontowuje. Tutaj joystick jest pełny wraz z płytą główną, więc sobie go tak prosto nie wymienimy. I inne pozostały takie jak tutaj slot karty pamięci, slot karty SIM, złącza naszej tutaj baterii, 2,5 tutaj słuchawki, antena zasięgowa, złącze ładowania. No i te wszystkie babeczki tutaj są wymienne, ale w utrudniony tutaj sposób. No dobra, teraz sobie tutaj jedziemy z powrotem w odwrotnej kolejności. Tu zauważyłem, że nasz wyświetlacz jest troszkę jakby uszkodzony. Tu jest taki pasek w środku, spójrzcie. No i tutaj prawdopodobnie nie działa. No ale oczywiście pewności tutaj nie mam, bo nie mam, tak jak wspominałem, tutaj baterii, by sprawdzić. Mocujemy naszą taśmę tutaj naszego wyświetlacza. Tak jest, na swoje miejsce. Zakładamy z powrotem nasz wyświetlacz. No teraz moglibyśmy go przeczytać, ale jeszcze poczekamy sobie chwilkę. Może założymy sobie jeszcze nasze głośniki. Także zakładamy tutaj taśmę naszego aparatu. Tutaj może być problem, jeśli chodzi o tą taśmę. Na przykład działają głośniki, to może się przerwała się ta taśma aparatu i odwrotnie. Tu sobie zakładamy z powrotem. A już słyszę właśnie te wibracje tego buzzera. Czuję już na rękach. To już jest. Zakładamy z powrotem naszą tutaj płytkę klawiatury numeryczno-funkcyjnej. Tutaj wbijamy. Zakładamy to wszystko w tylnym
tutaj korpusie. No i teraz możemy tutaj śmiało sobie już przetrzeć nasz wyświetlacz z tych brudów, z tych odcisków palców i innych tych zanieczyszczeń, które powstały właśnie przy demontażu. Sobie to robimy. I już jest, widzę, gotowe. Teraz sobie zakładamy z powrotem. Tutaj musimy oczywiście rozszerzyć troszkę nasze klawisze tutaj, żeby nam to nie wpadło. No i zakładamy sobie to wszystko z powrotem na swoje miejsce. Teraz musimy sprawdzić klawisze nasze, czy działają tutaj prawidłowo, klikając sobie z jednej, z drugiej strony, z wszystkich stron. Jeśli tak, tu sobie sprawdzamy jeszcze złącza, czy nam naszło fajnie. To teraz przykręcamy nasze śrubki, ale pamiętajcie oczywiście, że te złote były tutaj w środku i na samym dole. Tutaj 4 złote. No, dzisiaj u nas pada śnieg, także jest strasznie tutaj ciemno. Cały dzień ma padać. Ach, tutaj zamyśliłem się, wiecie. Zamyśliłem się i wkręciłem ten dłuższy. Jest ok. I tutaj ostatnie, te dwa właśnie srebrne, najdłuższe. Sprawdzamy jeszcze, bo tak dobrze nie zostało zakończone. No i tutaj wszystkie śrubki już zakręcone. No i to naprawdę wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. Jeśli chodzi tutaj o poprawny montaż i demontaż naszego telefonu. Tutaj w tym przypadku Motorola E1. Oczywiście jeśli chcesz taki telefon sobie tutaj poprawnie zdemontować, to nie lataj od razu do serwisu z taką potrzebą, tylko sam sobie tutaj w domowym zakresie taki telefonik napraw. Dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza pod tym filmem oraz do oglądania filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał. I więcej informacji odnośnie tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć.